Witajcie kochani, tutaj dr Barbara Romanowska albo dr Barbara Angel. Chciałam się z Wami podzielić dzisiaj takimi wiadomościami na temat ogólnie, które dostaję wiele pytań na temat kamertonów. Dlatego myślę, że wymaga ode mnie to sprostowania wielu rzeczy i nagrania takiego filmiku. Stąd taki ciekawy tytuł. Kamertony to ściema, czy nie? Czy leczą? To jest Twój wybór, tyle powiem. Do kogo się udajesz, z kim rozmawiasz na ten temat, gdzie odnajdziesz źródło. Dlatego chciałabym kilka rzeczy powiedzieć. Jak wiecie, moja metoda powstała w 2003 roku. Zaczęłam w Katowicach, bo tam mieszkałam, tam się też urodziłam, później przeniosłam się do Gdańska. No a potem zamieszkałam w Stanach, w Kalifornii. Co chcę powiedzieć, w 2003, kiedy zaczęłam tą metodę kamertonami, nie była ona w ogóle znana, popularna, praktycznie nieznana w całej Europie, stąd wielu wydawców mojej książki z różnych krajów zgłosili się natychmiast, jak wydałam książkę pierwszą w Polsce, żeby opublikować właśnie techniki pracy z kamertonami. No i wiele osób przyszło na te kursy, nauczyło się, poznało kamertony. Teraz pewnie słyszycie ich nazwiska, bo się bardzo promują, ale to mówię, do kogo będziecie trafiać, to za chwileczkę będę o tym mówić, jak to później będzie wyglądać. Czyli zaczynając od samego początku, jak wiecie, ja ukończyłam szkoły muzyczne wszelkie możliwe, od pierwszej klasy podstawowej na skrzypcach, fortepianie, później na studiach 2 fakultety, wokalistyka, Wydział Jazzu Muzyki Rozrywkowej oraz kompozycja, aranżacja, co mi pozwoliło również pracować w studiu nagrań 7 lat. 7 lat spędzone w studiu nagrań dało mi ogromną wiedzę na temat dźwięku, gdyż tam zobaczyłam, jakie są możliwości wokalne, jakie są możliwości człowieka w pokonywaniu problemów, chorób ciała i umysłu właśnie za pomocą dźwięku, szczególnie głosu. Bo głos jest tym instrumentem najpiękniejszym i najsilniejszym. Dlatego samo uzdrawianie głosem oraz dźwięk podstawowy, z jakim się rodzimy, to jest oczywiście program mojego kursu muzykoterapii dogłębnej komórkowej, na który oczywiście zapraszam. Czyli jest to niesłychanie ważne, żeby używać własnego głosu. Słyszałam od innych osób, że może jednak głos to nie jest to. Nie, głos jest najważniejszy i jeżeli ktoś Wam powiedział, słoń nadepnął Ci na ucho, to jest nieprawda. Każdy ma możliwość śpiewać, każdy powinien śpiewać, szczególnie używać swoją własną frekwencję, swój blueprint, czyli ten dźwięk, z którym przyszło się na świat. My oczywiście to określamy w czasie kursu, także oczywiście każdy będzie mógł to poznać, wiedzieć, jakim dźwiękiem można się uzdrawiać. Teraz tak, oczywiście dodatkowo przy moim wyborze tej drogi pomocy ludziom dźwiękiem, bo to już będzie, słuchajcie, 20 lat za rok, 20 lat metody, setki, tysiące uzdrowionych ludzi i no, tysiące studentów na całym świecie. Także ja jestem ogromnie wdzięczna i bardzo się cieszę, dlatego też robię ten filmik, żeby Wam powiedzieć, że chcę podzielić się z Wami swoją radością 20-lecia metody. No i sprostować kilka rzeczy. Także miałam przyjemność również urodzić się z tak zwanym słuchem absolutnym. Co to znaczy? Że słyszę konkretną częstotliwość dźwięku. To mi pomaga w pracy no niezwykle, ponieważ ja potrafię rozpoznać z głosu choroby. No naprawdę nazywają mnie ekspertem od głosu, ale coś w tym jest, że no trudno mnie oszukać, tak? Jeżeli kamerton na przykład nie jest dobry, jest źle nastrojony. Były takie kursy, gdzie wszyscy powiedzieli, że są w szoku, jak kurs liczył 20 kilka osób, a ja słyszę gdzieś tam w rogu na koniec sali pracują w parach studenci, a ktoś użył zły kamerton. A ja mówię, ty tam zamiast H proszę A wziąć. No więc każdy był zszokowany, jak ja mogę to słyszeć. Tak to jest, słuchajcie, tak to jest. Ze słuchem absolutnym są bardzo duże plusy, ale są minusy. Więc minusy to jest nadaktywność słuchowa, czyli
Ja śpię w korkach do uszu, bo mam bardzo wrażliwy słuch, także wyjazdy, takie różne rzeczy, hotele to bardzo trudno znoszą takie osoby. No i mało tego, dzieciństwo jest bardzo ciężkie, bo jesteśmy widziani jako dzieci autystyczne, bo nie potrafimy rozpoznać w tym gronie niesamowitej ilości dźwięków, które dopływają do takiego dziecka uszu, że ten, a nie inny głos jest najbardziej odpowiedni do słuchania w tym momencie, czyli na przykład nauczyciel, który do ciebie mówi, a nie, że ja tam sobie w obłoki patrzyłam, prawda? No więc nawet określili, że chyba coś jest ze mną nie w porządku i skierowali mnie do psychologa, żeby zrobić badania. Potem się okazało, że jak najbardziej, no ale mam ten słuch absolutny, więc będę mieć rzeczywiście troszkę utrudniony taki kontakt bezpośredni, muszę się nauczyć odbierać dźwięki. No i oczywiście się nauczyłam, żeby się skupiać na rozmówcy, ale dla mnie to jest wszystko orkiestra. Każdy inny dźwięk, który słyszę, jest to gama, jest to pełnia, akord, jakby orkiestra grała, tak? Więc jest to troszkę inne postrzeganie dźwięków. Tak jak mówię, można się nauczyć z tym żyć. Wiele dzieci się z tym rodzi i rodzice nie wiedzą, co z tym zrobić. Także zapraszam na kursy. Ja mówię o dzieciach, właśnie szczególnie dzieci autystyczne mogą mieć taką nadwrażliwość słuchową. Także zapraszam serdecznie, żebyście poznali od źródła kamertony, tam gdzie no to źródło jest. Czyli pierwsza, najważniejsza rzecz, którą dzisiaj chcę mówić. Jak rozpoznać dobrego nauczyciela? Bo jest tyle nauczycieli, jest dużo moich studentów, którzy promują swoje metody, mówiąc, że kamertony to są takie, a nie inne techniki. Proszę bardzo, róbcie co chcecie, to jest wasze życie. Mówię, ja tutaj zupełnie nie będę się z nikim wykłócać, po prostu każdy ma swoje podejście do życia, coś sobie zabrał z tego kursu, z tego, nie chce się przyznać, kto go uczył. Słuchajcie, to jest poza mną, naprawdę, wierzcie mi, jest totalnie poza mną. Ja tu prowadzę w Kalifornii bardzo duże centrum zdrowia razem z mężem. No niestety mam 9 godzin różnicy czasu, więc no nie mogę nagrywać za dużo filmików, nie mam też na to czasu, bo tutaj mam bardzo dużo pacjentów i też studentów angielskojęzycznych. I oczywiście robię też kursy online, na które też was serdecznie zapraszam. Jak ktoś nie da rady na stacjonarny, do Mariusza. Ja nie ogłaszam kursów online w kalendarzu u nas na stronie akademiadźwięku.com albo tunehill.com. Dlaczego? Ponieważ mamy za dużo ludzi, którzy chcieliby skończyć kurs. Dlatego jak chcecie online kurs, piszcie maile. I wtedy będziecie na liście i jak najbardziej takie kursy osoby pokończyły i później mogą dołączyć do części 3., 4. stacjonarnie latem, jak jestem w Polsce, tak jak było to teraz, 2 pełne kursy, mieliśmy cudownych ludzi. No i jeszcze szykuję wam niespodziankę na 2023, bo słuchajcie, to już 20-lecie muzykoterapii dogłębnej komórkowej, mojej metody. No i słuchajcie, no niesamowite rzeczy. Przede wszystkim 3 seminaria i 2 takie spotkania będą, 3 takie seminaria w jednym wyjeździe 3-dniowym i to będzie się działo w Częstochowie. Jeden będzie wyjazd dla osób, które chcą z zamieszkaniem i to będzie w pięknym centrum Ezotera od 10 do 12 lipca, a następny, to będzie poniedziałek do środy, w czwartek będziemy przyjmować indywidualnie z mężem, zaraz wam powiem dlaczego z mężem. I potem od piątku do niedzieli w centrum Totu, to jest taka piękne miejsce w Częstochowie u Dominiki, także tam będziemy ten sam program realizować, ale dla osób, które mieszkają na Śląsku, mogą sobie wtedy dojechać. Miejsca są oczywiście ograniczone, 20 osób tutaj i 20 osób w tej drugiej grupie. Więcej nie da rady przyjąć. Także będzie wszystko ogłaszane, ale wam powiem, że te seminaria będą niesamowite, bo to nie będzie stricte muzykoterapia dogłębna komórkowa, ale to, co wam wiele razy obiecywałam, czyli moduł chińskiej medycyny połączony z urodą. I mam niesamowitą nowość. Mam taką nowość, że słuchajcie, sama na sobie próbowałam i po prostu jestem zszokowana. Oczywiście jest to kamerton, nie myślcie sobie, że nie, ale to po prostu jak kamerton z czymś jeszcze zadziałał. Przez tydzień używam to na OT32. No po prostu rewelacja, dlatego przywiozę tę rewelację wam. Także to będzie jedno z seminariów, inne to będzie no,
jak to mówię, na to medytacja rezonansowa. Oczywiście temat, na który dużo osób czeka, także to będzie jedna również z tych 3 seminariów. I trzeci będzie dotyczyło szkieletu i problemów ze szkieletem, które poprowadzi Michael. Właśnie mój mąż jest tutaj wykwalifikowany w tej dziedzinie bardzo mocno. Jest jednym z setki najlepszych trenerów świata. Trenuje z bokserami, trenuje z mistrzami świata w sporcie i będzie Wam mówił o tym, jak siebie nie ranić w najprostszych domowych czynnościach. Przywiezie Wam książkę po polsku, ona już jest w trakcie tłumaczenia. Także no myślę, że Wam się spodoba ten program, bo zrobiłam coś specjalnego na to 20-lecie. Także serdecznie Was zapraszam. No i króciutko sprostuję te rzeczy, o których mówiłam. Więc patrzcie na te osoby, które promują się jako nauczyciele kamertonów. Przede wszystkim przygotowanie do bycia praktykantem tej metody. Czyli jeżeli ta osoba ukończyła, nie wiem, inne studia, to trzeba się zastanowić, czy ma z dźwiękiem dużo wspólnego. Jeżeli jest na przykład, nie wiem, kierowcą tirów albo jest, nie wiem, po prostu patrzcie, gdzie jest źródło tej metody, czyli czy ta osoba rzeczywiście wyszła z tego muzycznego świata, tak? Czy tylko jakby stara się teraz pokazać, że coś tam muzycznie umie zrobić i tam miała parę klas muzyki. Także patrzcie na to, tak? Nieraz jest tak, że negują ludzie to, co robili, na przykład ktoś był lekarzem i powie, ja już nie znoszę żadnych lekarzy, teraz będę się zajmować kamertonami. To nie jest do końca też doświadczenie w pracy jako muzykoterapeuta. Także popatrzcie sobie na to wykształcenie i przygotowanie, tak? Czyli skąd ta osoba ma tą wiedzę. I teraz drugie, badania. Ja się opieram na konkretnych badaniach, które od 20 lat przekazuję jak mogę. Oczywiście wychodzą nowe badania, bardzo doceniam, jak ktoś do nas pisze, czy studenci przynoszą nowe, ciekawe sytuacje. Staram się publikować to na kanale właśnie YouTube, no ale niestety ja się nie promuję, bo nie mam czasu, więc ile tego prześlecie, tyle będzie. Także proszę głoście prawdę w internecie, proszę mówcie innym gdzie jest źródło kamertonów. Czyli badania są niesłychanie ważne. Niektórzy mówią, nie interesują mnie badania. Badania to jest wszystko, każdy sobie może co chce promować. No nie jest tak do końca, kochani, bo ja, jeżeli chodzi o badania, próbowałam 20 lat temu, no trudno się dostać do kolejki, żeby przeprowadzić badania kliniczne nad technikami MDK, ale zrezygnowałam z tego pomysłu w pewnym momencie, bo po prostu jak zaproponowali mi zaliczkę 100 000 wtedy po prostu na wejście w ogóle w tą kolejkę, no więc wycofałam się natychmiast, bo kto będzie miał takie pieniądze. No i też oczywiście udowadnianie to też nie jest nasza droga. Nic nie trzeba udowadniać, po prostu prawda jest, źródło jest. Dźwięk był w nas od zawsze i to jest przypomnienie, co ja robię. Ja nigdy nie mówię, że ja leczę. Dźwięk leczy, dźwięk tobie pomaga. Dźwięk ci daje ciało, umysł, duch, uzdrowienie. I to jest tylko stymulacja, kochani. Te techniki, które do mnie przyszły, były przekazane mi w sposób bardzo duchowy. Tak? To nie jest tak, że ja sobie je wymyśliłam na kolanie. Przychodzili ludzie chorzy i nie wiem, dostałam jakieś światło z góry i wiedziałam, co mam z nimi zrobić. Później zapisałam sobie te techniki i tak powstała cała muzykoterapia dogłębnokomórkowa. Od 20 lat otrzymałam akredytację na tą właśnie konkretną, na ten konkretny program technik. No i istnieje to już 20 lat. Też sprostowanie, nikt akredytacji nigdy nie odbierał Akademii Dźwięku. Tyle tego, że zmieniłam miejsce zamieszkania na Kalifornię, Stany Zjednoczone i nie mogę wydawać certyfikatów menowskich, jeżeli chodzi o zamieszkanie w Polsce, bo po prostu tam Akademia Dźwięku jest podzielona teraz na 2 części, jest Katowice, Warszawa. Prawo do nazwy pozwoliłam korzystać Mariuszowi Jarymowiczowi, który jest jedynym prowadzącym na dzień dzisiejszy kursy 1-2 MDK i Arek Cześniowski, który zajmuje się całą otoczką, produktami, sprzedażą i tak dalej. I to jest Akademia Dźwięku Katowice. I chłopaki ze mną współpracują, cudowni ludzie, bardzo jestem wdzięczna za to, że przyszli do mojego życia, ukończyli kurs i zostali właśnie asystentami Akademii, czy jej po prostu dalej
no, prowadzą, po prostu współpracują ze mną. Także to wszystko jest na tyle ustawione. W każdym razie, wracając do badania, bardzo ważne, żeby opierać się na konkretach, to co mamy, tak? Czyli nie mówić na przykład, że kamertony aluminiowe szkodzą, a z brązu nie. Przepraszam, gdzie jest badanie na ten temat? Bo z tego, co ja widziałam i z tego, co się można zaobserwować, ludzie sobie robią krzywdę ciężkimi kamertonami z brązu. Mało tego, są one źle dostrajane i też były sytuacje, że studenci mówili, zwracali kamertony z brązu, bądź też zwracali te kamertony promowane przez innych nauczycieli, ponieważ były źle dostrojone. Ja nie będę wymieniać firm, tego jest cała masa na rynku. Ja, słuchajcie, współpracuję z producentem kamertonów 20 lat, więc to jest moje dziecko, ta metoda. Jak ja bym wam dała coś, co jest niedziałające, no to zastanówcie się, tak? To uderza we mnie, to uderza w metodę. I teraz tak, najważniejsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Aluminium nie szkodzi. Ja pracuję 20 lat kamertonami aluminiowymi, chyba bym musiała już świecić. Słuchajcie, miałam takie sytuacje 12 dziennie miałam osób, 12, więc pracowałam od rana do wieczora i to miałam tygodnie, miesiące. To powiecie, gdzie są te toksyny, gdzie to wszystko, tak? Mało tego, to nie tylko ja, Arek, Mariusz, masa, tysiące osób, proszę was. Także to jest totalna ściema. Nie ma szkodliwości aluminium, dopóki nie będziesz gotować w garnku aluminiowym, nie będziesz jeść aluminiowymi sztucami, gdzie jest kontakt rozgrzania razem z przyjmowaniem dośrodkowym. Po prostu nie dajcie się tutaj oszukać, dobra? Nie idźcie w jakieś miękkie metale, złota, srebra, nie idźcie w szkło, które może się potłuc bardzo szybko i jest ciężkie. To samo już nie mówię o brązie i innych jakichś ciężkich kamertonach z żelaza. Słuchajcie, naprawdę. Nie róbmy sobie wody z mózgu, ludzie promują wszystko, żeby po prostu odróżnić się ode mnie, wymyślić coś nowego, tylko że robią krzywdę innym, przez to, że ludzie sobie nadgarstki niestety już nadwyrężyli przez te ciężkie kamertony. Mało tego, to nie będzie działać z technikami MTK. Czyli to jest ta pierwsza bardzo ważna rzecz. Nauczyciele i kamertony, tworzywo. My mamy domieszkę magnezu również, czyli pole magnetyczne zmienia się bardzo w pozytywną stronę już po pierwszym zabiegu, więc warto używać kamertony polecane przez Akademię Dźwięku. To nie, że ja coś z tego mam, kochani, to jest producent, który współpracuje z nami przez 20 lat i on robi wszystko to, o co ja go proszę. Czyli słuchaj, tu trzeba dociąć, tam, tu trzeba dołożyć to. I teraz mówię, wyjdzie niespodzianka latem, taka super do urody właśnie. No bo trzeba się odmładzać, ja już też młoda nie jestem, więc mówię, muszę przyjść z jakimś pomysłem, żeby te kamertony jeszcze dodatkowo, oprócz kolagenu oczywiście, krzemu, OT32 i innych technik, no to jeszcze musimy coś założyć. I mam, także wszystko wam przekażę. Teraz następna rzecz. Stawianie, zastanówcie się, jak nauczyciel stawia innych w złym świetle, mówiąc, lekarze to są na przykład źli. Ja nie mówię, że lekarze są źli, lekarze są czasem naprawdę cudowni. Tylko niech on ma serce, ten lekarz, tak? Niech robi pracę z sercem, wykonuje i są niesłychanie potrzebni w sytuacjach zagrożenia życia. Także naprawdę chwała lekarzom za to, co robią. I będę zawsze to głosić. W Ameryce jest to bardzo tutaj no, popularne, wręcz że lekarze, naturoterapeuci, tak jak ja, oddają pełną chwałę lekarzom medycyny. I taka jest prawda, bo oni muszą nas wysłać na badania, oni muszą sprawdzać, badać się, chodzić do lekarzy. Oczywiście, my jesteśmy naturoterapeutami. To, że musimy się zastanowić, czy wziąć szczepionkę, czy, ależ oczywiście, tak? Tu mamy mózg do tego, do myślenia. To, co promują, to, co i tak dalej, co lobby lekarskie z tego ma. Nie będziemy na ten temat mówić, ale mamy nasze mózgi i wybieramy. Ale pamiętajmy, że nie możemy odrzucać pracy lekarzy, szczególnie chirurgów, dlatego że jest to niesłychanie ważne, żeby no, poddawać się badaniom i patrzeć, co się w tym organizmie dzieje.
Oczywiście dopóki też nie macie biorezonansu, ja na przykład pracuję dużo z biorezonansem, też nie moim biorezonansem, techniką MTK, ale tym biorezonansem maszyną. Taki mam jedyną maszynę dopuszczoną do używania w Stanach Zjednoczonych. No i tam rzeczywiście widać na skanie wszystko, więc jeszcze dodatkowo wam powiem o tym aluminium, więc mówię, nie mam w ogóle aluminium praktycznie, mam minimum we krwi, czyli jaka jest prawda tutaj z tego, jakie są rezultaty mówienia, prawda, że ja tutaj używając kamertony aluminiowe, to sobie cały organizm aluminium mam zapchane. Nieprawda. Widzę, jaką mam ilość aluminium, a widzę, ile ludzie mają, tak? Jak piją z metalowych puszek i tak dalej. To znaczy aluminiowych puszek. Także to jest zupełna jakaś abstrakcja dla mnie, więc ja nawet szkoda w ogóle się wypowiadać, ale chcę sprostować, żebyście wiedzieli, tak? Następna rzecz, więc nie wolno negować lekarzy, nie wolno negować dietetyków. To są wszystko wykształceni ludzie, którzy chcą dla nas dobrze. Oczywiście, jeżeli włączymy chińską medycynę, każda osoba powinna mieć osobną dietę, także ja też bardzo zachęcam do zainteresowania się, przyjścia na mój kurs, żeby wiedzieć, jaką się ma konstytucję, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście wychładzające produkty będą dla ciebie tak samo dobre, jak rozgrzewające, szczególnie jak mieszkasz w zimnym klimacie, jak Polska, albo w gorącym, jak w Kalifornii. Więc to wszystko wyjaśniam na kursie i nie ma jednej rewelacyjnej diety. Ale dietetycy wiedzą, jakie na przykład, nie wiem, część protein, czyli część białka z węglowodanami, oni wam naprawdę powiedzą, ile można czego sobie dodać w diecie, tak, żeby na przykład schudnąć. To są ludzie wykształceni i naprawdę trzeba również ich docenić. Także nie wolno w złym świetle nikogo stawiać. Nie kierować się własnym ego. To jest prawdziwy nauczyciel. Nie patrzeć, a ja to tak sądzę, prawda? Nie wolno tak mówić. Ważne, jeżeli ty tak sądzisz, to nie ucz tego innych, bo każdy niech sądzi swoją drogą. Wy osądźcie, kochani. Wy osądźcie ten dźwięk. Ja wam daję zawsze techniki przez 20 lat i mówię, wy działacie. Tak, wy czujecie tą metodę. Ale słowo osądzanie czy sądzić to jest w ogóle nieodpowiednie i nieduchowe, tak? Czyli nie myślimy, o ja osądzam. Wiecie co, ja byłam tyle razy osądzana, już naprawdę mi się nie chce, tak? O, bo ona się a tu ma blond włosy niezrobione, a tu się głupio śmieje. Słuchajcie, naprawdę, szkoda w ogóle na to energii, szkoda słów. Staramy się trzymać zdrowo i młodo i to jest cała wersja, tak? I każdy tak samo, więc osądzanie kogokolwiek nie ma żadnego sensu. Dlatego ja nikogo nie osądzam, też studentów, którzy robią plagiat mojej metody, słuchajcie, nie każdy robi sobie co chce. Naprawdę, ja żyję w moim cudownym świecie i dziękuję za to, gdzie jestem i kim jestem. I przez to, co przeszłam, że uczyniło mnie, kim jestem dzisiaj. Chociaż wiecie o tym, że przeszłam bardzo trudne chwile, nie tylko, trudne życie, tak? I to wszystko opisałam w książce, pamiętajcie, Inny głos Barbary, już teraz wydane również w Stanach Zjednoczonych ta książka. No w każdym razie powiedziałam, w tej książce napisałam wszystko to, co należy jakby dokonać, jeżeli chcemy nazwać się prawdziwym człowiekiem, czyli wybaczyć, tak? I to wybaczenie, jeżeli chcemy być prawdziwymi ludźmi z krwi i kości, i docenić to, co przychodzi do nas i otworzyć cały cudowny potencjał, który mamy zapisany w naszej przyszłości, nawet z naszym dźwiękiem, tak jak się rodzimy. Żeby to wszystko dostać, trzeba przejść pewną drogę, te lekcje, tak? Inaczej tego potencjału się nie otworzy. I choć myśmy nie wiem, ile się promowali, nie wiem, ile wydawali pieniędzy jako nauczyciele, no niestety widać po tym, że nie mają te osoby klientów, nie mają efektów na przykład terapii bardzo często. Dlaczego? Bo to nie jest prawda. My wiemy, gdzie jest prawda. Prawda jest w twoim sercu. Zamkniesz oczy i wiesz, czujesz. To jest prawda. Także to jest bardzo ważne. Nie negować, nie kierować się własnym ego, tylko po prostu sercem patrzeć na innych. Teraz następna rzecz, którą zauważyłam też, wiele osób, które promuje kamertony, dźwięki,
oni mają jakąś duchową blokadę i mówią, a ja nie lubię na przykład kamertonów anielskich, nie mogę ich znieść, albo dlaczego tak się dzieje? Bo kamertony anielskie, kochani, to one współdziałają, jak wiedzą moi studenci, prawda, z aurą, tak? Czyli odnoszą się bardzo wysoko. Jeżeli my mamy zablokowaną 7. czakrę, czyli tą najwyższą energię, co się dzieje? My nie przyjmiemy dźwięków duchowych, nie będziemy ich lubić, nie będą te dźwięki wchodzić do nas, tak? Nie będą nawet tolerowane. To się dzieje też bardzo często właśnie, tutaj też chcę sprostować, bo ktoś powiedział, że dzieci autystyczne nie powinny słuchać aniołów. Kochani, przyjdźcie nie wiem, na zajęcia albo przyjdźcie do mnie na taką terapię, zobaczycie, co się dzieje z tymi dziećmi właśnie z zaburzeniami psychicznymi. One po prostu kochają te dźwięki. To jest najważniejsza technika dla nich. Oczywiście ujęta 2-3 minuty, ale te dzieci pięknieją. Musielibyście zobaczyć kurs, który przeprowadziłam w Katowicach. Tam przyjechała pani z córką z porażeniem mózgowym. Córka była na wózku inwalidzkim i siedziała cały czas na kursie, bo ta mama nie miała co z nią zrobić. Na pewno te osoby, które oglądają i były akurat na tym kursie, to pamiętają, że jak omawialiśmy technikę anielską, jak ona zaczęła po prostu, no taki piękny uśmiech, wzięła te kamertony, bo mama je dała do ręki i po prostu, no wszyscyśmy płakali na tym kursie. Po prostu to było niesamowite. Dlatego nie wolno zakazywać dzieciom aniołów, tylko delikatnie grać na nich. Nie, te kamertony, one wymagają niesłychanej delikatności i wyczucia. I paru minut, nie godziny, nie. I będzie wszystko cudownie, kochani. Także anioły jak najbardziej. Także nie negujemy i mówię, jesteśmy otwarci na wszelkie dźwięki. Wtedy mówimy o prawdziwym duchowym przedstawicielu, takim, który promuje dźwięk, tak? Czyli nie ma tej duchowej właśnie blokady. I teraz następna, to już wspominałam, brak jakichś rezultatów ewidentnych uzdrowień, tak? Czyli też mówię, przez promocję sobie tego wszystkiego nie zrobimy. No i oczywiście te osoby też często, dobrze, bo tutaj mam sobie zapisane, czyli osoby robią, na przykład popularyzują swoją metodę, czy pracę, czy robi bardzo dużo filmów, ta osoba nagrywa, no żeby siebie spopularyzować. Więc zastanówmy się, dlaczego to musi robić. Ja nie muszę, 20 lat, my nie mamy miejsc na kursy, ludzie czekają na kursy, tak? Moje kursy online, które robię w takich prywatnych grupkach, naprawdę zapraszam, przesyłajcie maile, bo jest bardzo dużo osób czekających z różnych krajów, bo ja to prowadzę w 2 językach i chcę, żeby te kursy miały ręce i nogi, więc to jest totalnie wszystko na żywo idzie ze mną i ja w każdego widzę, każdy błąd, który robi ktoś kamertonem. Więc naprawdę te kursy online to nie są takie grupowe, wielkie kursy online. Ja naprawdę przykładam do tego wagę, żeby każdy dostał świetną wiedzę. Również jak to ze mną kurs ten mały właśnie elitarny, 4 osoby albo no około 4 osób, to zawsze, słuchajcie, można mnie pytać o prywatne sytuacje. Na kursach dużych, stacjonarnych nie ma na to czasu. Dlatego jak ktoś chce online, zapraszam serdecznie. Co jeszcze? No i teraz już tylko króciutko skończymy, czyli już mówiłam o aluminiowych, teraz głos, oczywiście, że głos uzdrawia, bo też takie pytania były, głos uzdrawia, kochani, najbardziej to jest tak zwany instrument świadomości, instrument świadomy, tylko jedyny taki jest. Co to znaczy? Że jeżeli ja zaśpiewam, tak, posłuchajcie teraz. Tune and heal, listen and live, do what you love, and you change the world. Tune and heal, wake up your will. Creation time is now. I zobaczcie, nie wiecie czasami o czym śpiewałam, bo na przykład ktoś nie znał angielskiego, ale jak zamkniecie oczy, posłuchacie, coś do was przyszło. Nie wiemy co, ale coś przyszło. I to jest ta prawda dźwięku. I to jest ta prawda dźwięku. To była moja taka inwokacja o Tune and Heal, czyli dostrój, wylecz i to jest czas kreacji w życiu. Rób to, co kochasz i kreuj świat. Czyli
O to właśnie chodzi w dźwięku, żebyście czuli świadomość, bo ja wam przekazałam moją świadomość przez to. I to jest właśnie śpiew. Niesamowicie uzdrawiająca siła śpiewu. Proszę was, jak tylko macie możliwość, szerzcie ten filmik do ludzi, bo ja nie mam tyle subskrybentów. Także proszę was, podzielcie się tym filmikiem, niech się ludzie zapiszą na ten kanał właśnie Tune Heal, no bo ja mówię, ja się nie promuję, także jak wy tego nie zrobicie, no to pewnie to znowu zostanie tam w mniejszej dawce, że tak powiem, pójdzie do publiczności. Czyli już powiedziałam o głosie, muzykoterapia poprzez umysł, oczywiście, że działa. Jeżeli pójdziecie do filharmonii, tak też działa. Zależy, w którym rzędzie usiądziecie, bo jeżeli usiądziecie w pierwszym, drugim, dostaniecie co? Jeszcze falę dźwiękową z tych instrumentów. A jak usiądziecie w 16, to nie znaczy, że ten dźwięk nie działa. On działa poprzez umysł. Ja to wszystko świetnie wyjaśniam znowu na 3. etapie kursu, także też was zapraszam, też to mówię. Słuchajcie, jakby muzykoterapia nie działała poprzez umysł, to by nie było w ogóle tej pięknie uznanej muzykoterapii na cały świat, tak, na całym świecie, która została uznana już i jest prowadzona w więzieniach, jest prowadzona taka muzykoterapia w szpitalach, u rodzących kobiet, lekarze, którzy wykonują zabiegi czy operacje, tak samo, to wszystko już dawno temu jest tam. Także jakby to nie działało poprzez umysł, no to słuchajcie, to by tego po prostu nie było, tak? Są szkoły muzykoterapii, nie ma tylko zawodu muzykoterapeuty. Także jako zawodu jeszcze na świecie nie stworzono takiego, ale my mamy tutaj na przykład właśnie jako praktykant muzykoterapii dogłębnej komórkowej. To można sobie jako kurs, albo można też iść sobie na przykład i skończyć takie szkołę muzykoterapii, 5-letnią szkołę, i cudowne mieć właściwości właśnie takie, że idziesz do szpitala i komuś pomagasz, że to na przykład dziecko, ja tutaj w Stanach widziałam niesłychanie wspaniałych muzykoterapeutów. Oni, słuchajcie, idą do szpitala onkologii do dzieci, bo ja z nimi tutaj współpracowałam właśnie. I te dzieci, one mają blask w oczach, one mają nadzieję, nawet mają bardzo zaawansowanego raka, ale one się cieszą tą muzyką, tym dźwiękiem, tak? Już nie mówię o tym właśnie duchowym aspekcie, jak cudowny jest ten aspekt właśnie dźwięku, jeśli chodzi o ciało, umysł, duch. No, my mamy ten plus, że kamertony również ciało, prawda, jak ta fala dobiegnie. No, ale mówię, jest to jak najbardziej działające. Także jak ktoś mówi, że muzykoterapia nie działa przez umysł, bo też to takie pytanie do mnie przyszło, słuchajcie, nie. Teraz ktoś powiedział, że CIG, ciało nie czuje tych dźwięków. Znowu kolejna nieprawda. Czyli jak może ciało nie czuć CIG? Słuchajcie, to jest złoty podział, to jest na tym się opiera przecież cała skala pitagorejska, właśnie na CG, tej kwincie doskonałej. Więc słuchajcie, ja mam, no nie wiem ile, ale całą piwnicę w Polsce, w Gdańsku w domu mam zawaloną pracami studentów od 20 lat i praca z CG to jest jedna naczelna, tak, czyli co się dzieje po CG? O, masa wspaniałych rzeczy, choćby harmonizacja ciała, harmonizacja mięśni, czyli jak są mięśnie na przykład, nie wiem, bolące, tak, bo się ktoś za dużo naćwiczył, no to z 2 stron mięśnia C, z drugiej strony G, kochani, 5-10 minut, poprawa niesłychana. Bóle głowy, bardzo dużo ludziom pomogło. CG nawet na ból głowy, tak? Już nie mówię o wyciszaniu, uspokajaniu, o synchronizacji półkul. Słuchajcie, no to w ogóle jest, CG jest rewelacja i ja w ogóle CG wzięłam do ptaszka, który umarł praktycznie, można by powiedzieć, i dam to wideo też, mam je w telefonie, bo wzięłam i słuchajcie, ptaszka tym CG potraktowałam, który, mówię, włożyłam go do pudełka i ptaszek totalnie dostał energię od tego CG i wyfrunął. Także prawda. Dam ten filmik, na pewno sobie już obiecuję od dawna. I teraz ostatnia rzecz, muzycy by nie chorowali, gdyby po prostu dźwięk działał. No, kompletna bzdura. Każdy będzie chorował i to jest nasza rzecz tutaj na ziemi, raz wcześniej, później, ale każdy w końcu chociaż raz w życiu zachoruje na coś, bo to jest normalne i to się nie zmieni,
ale jak ktoś mówi, że muzycy by nie chorowali, jakby dźwięk uzdrawiał. No słuchajcie, to jest ciekawe bardzo, jak ktoś tak powiedział. Więc tak, ciało, umysł i duch, nie zapominajmy. Z czego głównie wynikają choroby? Wiemy o tym świetnie, bo jest już szczególnie w Europie znana germańska medycyna. No to słuchajcie, wszystko jest tutaj. Tak? Więc co ty możesz sobie? Ty możesz ciało sobie nie wiem na jaki sposób chcieć uzdrowić, ale jeżeli twój umysł jest zastygły i masz tutaj zastój, tak? I nie chcesz słuchać i masz na przykład frustrację, masz gdziekolwiek stagnację w jakimś narządzie, oczywiście, że ten narząd zachoruje, nawet jak jesteś najlepszym muzykiem na świecie. Także muzyk to jest niesamowity zawód i sama jestem muzykiem, więc mogę wam powiedzieć, że rzeczywiście mamy to do siebie, że jesteśmy bardzo otwarci, tak? To jest prawda i muzycy są bardzo otwarci, mają bardzo dużo przyjaciół. Taka prawda. I to jest fajne. Dlaczego? Bo my ciągle jesteśmy w dźwiękach, czyli umiemy się dostrajać do innych osobowości, do innych ludzi. I to jest ten plus. Ale poza tym takich plusów jakichś, że ta osoba choruje, a ta nie, oczywiście każdy, mówię, to będzie zależność ciało, umysł, duch, więc nie możemy tutaj dać na to jednej odpowiedzi. Chociaż ja słyszałam kiedyś w Teleekspresie w Polsce, że 120 lat obchodził 120 urodziny pan i go wzięli do Teleekspresu i się zapytali, jaka jest recepta na długowieczność. A on mówi, ja jestem organistą w kościele przez całe moje życie i uważam, że te organy mnie leczą. Słuchajcie, do przemyślenia. Organy, no i my mamy też te kamertony narządowe. Oczywiście też ktoś powiedział, że one nie działają. To też oczywiście nieprawda, bo przecież są to badania zrobione przez dr Barbarę Hero i ona przepuściła przez zdrowy organ fale dźwiękowe, żeby uzyskać infradźwiękową częstotliwość, z której wyciągnięta została harmoniczna, czyli jeden z zalikwodów bezpieczny w dostrajaniu. Jak ktoś tego nie rozumie, to myśli, że dźwięk na przykład organu czy narządów nie działa. Słuchajcie, to jest, mówię, przyjść na kurs, dowiedzieć się, wtedy można mówić i rozmawiać, a nie ktoś coś podsłyszy, coś powie, dlatego chciałam te rzeczy sprostować, moi drodzy. Wysyłam wam cudowne serduszko, wysyłam wam, umiem to zrobić? Tak, proszę bardzo. Wysyłam wam i mam nadzieję do zobaczenia, że pomogło wam to w sprostowaniu, czasami w wybraniu własnych myśli, co jest dobre, co jest dla mnie dobre, po prostu zapytaj się w swoim sercu. Idź do fajnego nauczyciela, naucz się, poczuj, pokochaj siebie, ciało, umysł, duch z dźwiękiem. Także jeszcze raz wszystkiego co najlepsze dla was, do zobaczenia latem 2023, a już teraz zapraszam na kursy również do Mariusza, do Warszawy stacjonarne, do mnie na online, no i dzielcie się dźwiękiem, kochani. I co, dajcie innym otuchę, tak? Właśnie też dźwiękiem, pomagajcie innym. Jakby jeszcze ktoś nie znał strony www.akademiadźwięku.com albo www.tuneheal.com albo tuneheal.com. No to pa, trzymajcie się.